Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego rośnie optymizm pomimo spadków na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Dlaczego rośnie optymizm pomimo spadków na giełdzie? Dzisiejsza sesja będzie już ostateczną weryfikacją i dyskontowaniem danych makroekonomicznych, które poznaliśmy w piątek, oraz wszystkich danych z banków centralnych. Jak wiemy, piątkowe dane okazały się być wprost fantastyczne i teoretycznie powinny doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, ponieważ rośnie prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych, a tego nie lubią rynki ryzyka. No jak się okazało, piątkowa sesja zaczęła lekko potwierdzać tą tendencję, a dzisiaj raczej dominuje pesymizm i nastawienie na spadki indeksów giełdowych o poranku w Europie niż na wzrosty. Więc dlaczego ten optymizm rośnie pomimo spadków na giełdzie? Myślę, że ten pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje główną przyczynę, główną fundamentalną przesłankę, która będzie funkcjonować w przestrzeni inwestorów. Dlaczego inwestorzy będą optymistycznie patrzeć na to, co się ma dziać na giełdach w perspektywie długoterminowej? Ponieważ, jak widzimy tutaj, praktycznie wszystkie najważniejsze banki centralne w tym roku mają obniżać stopy procentowe, a obniżki stóp procentowych jest to paliwo dla wzrostów indeksów giełdowych, ponieważ spadek rynkowej stopy procentowej powoduje, że rosną wyceny spółek na giełdzie i właśnie ten optymizm płynie z potencjalnego zachowania banków centralnych. Dlatego też im dane są lepsze, tym są gorsze dla giełd papierów wartościowych, więc przez jakiś czas, aż nie pojawią się złe dane makroekonomiczne, będą praktycznie te dane makroekonomiczne dyskontowane nielogicznie odmiennie niż to, jak można by było się spodziewać, czyli im dane gorsze, tym lepsze dla indeksów giełdowych, a im dane lepsze, tym gorsze dla indeksów giełdowych. Więc widać, że ta pokrętna logika cały czas funkcjonuje. Jednak indeks Standard & Poor's w poprzednim tygodniu utrzymał się nad poziomem 4100 punktów, a to jest niezwykle istotne, ponieważ potwierdza, że została przełamana roczna linia trendu spadkowego widoczna na wykresie oraz poziomy 4000 punktów, gdzie mieliśmy średnią 200-sesyjną. Dlatego też moim zdaniem optymizm płynie w średnim i w długim terminie zachowania indeksu Standard & Poor's, ponieważ rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu w górę, dyskontowania raczej miękkiego lądowania amerykańskiej i światowej gospodarki. I oczywiście pamiętamy, że giełda papierów wartościowych dyskontuje różnego rodzaju scenariusze w przyszłości. I jako że giełda papierów wartościowych rośnie, więc teraz giełda dyskontuje fakt, że za 6 do 9 miesięcy będziemy już w fazie ożywienia gospodarczego i że ta perspektywa w końcówce 2023 roku będzie optymistyczna dla giełd papierów wartościowych, dlatego one właśnie teraz rosną. Ale dlaczego rośnie tak naprawdę ten optymizm pomimo spadków na giełdzie? Znalazłem kilka bardzo ciekawych analiz, które pokazują, jak statystyka sygnalizuje nam możliwość zachowania indeksów giełdowych. I okazało się, że jeżeli tak zwany złoty krzyż, czyli przecięcie średniej 200-sesyjnej, czyli tej rocznej, przez średnią 50-sesyjną, tą dwumiesięczną, trzymiesięczną, od dołu, czyli tak zwany złoty krzyż faworyzujący scenariusze prowzrostowe. Jeżeli ten scenariusz, to przecięcie występuje poniżej 10% od maksimum wszechczasów, to w takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że w perspektywie 12 miesięcy będziemy świadkami wzrostu o około 16% i jest to prawdopodobieństwo przekraczające 90%, więc optymizm płynący z zachowania wskaźników bardzo prostej analizy technicznej, czyli przecięcia średnich kroczących, generuje tutaj niezwykle optymistyczne wnioski i ta statystyka
ma już ponad 70 lat historii, dlatego też myślę, że warto na niej bazować. I na następnym wykresie widzimy właśnie, że na naszych oczach powstaje złoty krzyż na indeksie Standard & Poor's, czyli średnia 50-sesyjna przycina od dołu średnią roczną, czyli średnią 200-sesyjną. I na naszych oczach powstaje taki sygnał. Kolejne optymistyczne wnioski płyną także ze statystyki pokazującej, jakie były dodatnie stopy zwrotu podczas rajdu Świętego Mikołaja, podczas pierwszych dni handlowych w całym roku i oczywiście kiedy mieliśmy do czynienia z optymistycznym styczniem. Okazało się, że w tym roku właśnie tak było. Rajd Świętego Mikołaja przyniósł wzrosty. W pierwszych 5 dniach sesyjnych na indeksie Standard także były wzrosty. Styczeń także przyniósł wzrosty indeksu Standard & Poor's, co oznacza, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, czyli prawdopodobieństwo przekraczające 90%, że indeks Standard & Poor's w całym roku przyniesie zwrot w okolicach 17%. Czyli następna statystyka faworyzuje scenariusze prowzrostowe. I następna bardzo ciekawa statystyka pokazująca, co się dzieje statystycznie na giełdzie papierów wartościowych w perspektywie roku, kiedy styczeń był dodatni, a poprzedni rok przyniósł nam spadki indeksów giełdowych. I okazało się, że ta stopa potencjalna zwrotów w całym roku jest niezwykle zachęcająca. Zbliża się do 30%, a procent prawdopodobieństwa sięga 100%. Dlatego też ten optymizm rośnie bardzo wyraźnie pomimo spadków indeksów giełdowych po tych danych, które poznaliśmy w poprzednim tygodniu z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, wszystkich innych publikacji makroekonomicznych, plus oczywiście po decyzjach banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Myślę, że mając do czynienia z analizą statystyczną, można być naprawdę wielkim optymistą co do tego, jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji w całym tym roku na portfelu indeksów giełdowych, zwłaszcza tych indeksów giełdowych na Wall Street, ponieważ do indeksu Standard & Poor's odnosiły się te dane statystyczne, o których przed chwilą powiedziałem. No i ten brak optymizmu w długim terminie, który widać teraz na indeksach giełdowych w Azji, jest na przykład reprezentowany przez indeks Hang. Dzisiaj mamy następną sesję spadkową z pokonaniem 3-miesięcznej linii trendu spadkowego, więc naprawdę tutaj inwestorzy zaczynają się czegoś obawiać. Sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prospadkowe już w krótkim terminie, dlatego też ten optymizm jest w długim terminie, a w krótkim terminie dominuje nastawienie prospadkowe. Rynek musi po prostu zdyskontować te dane makroekonomiczne, a kolejne za parę dni są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i będziemy oczywiście się zastanawiać, czy te procesy deflacyjne postępują i w jakiej skali. I to może być następny czynnik, który wywoła kolejny impuls, kolejne ruchy na indeksach giełdowych, na wszystkich innych klasach aktywów. Następny wykres pokazuje indeks DAX, który utrzymuje się nad poziomem 15 300 punktów, dlatego scenariusze prowzrostowe tutaj na DAX-ie są faworyzowane i spodziewam się prędzej czy później ataku na maksima wszechczasów. No i teraz polskie aktywa, które także są w niezwykle ważnym miejscu. Polskie obligacje zachowują się tak, jakby miały faworyzować właśnie scenariusze porozpadkowe na rentowności, czyli wzrostu cen polskich obligacji. Indeks giełdowy w Warszawie tak jakby powielał raczej zachowanie giełd w Chinach niż giełd papierów wartościowych na zachodzie, dlatego też spodziewam się raczej negatywnego otwarcia i próby następnej fali wywołania następnej tendencji spadkowej w krótkim terminie, a nie nawrotu do tendencji wzrostowej. Dlatego też jestem dzisiaj lekko pesymistycznie nastawiony dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Widzimy, jak ETF na polskie obligacje idzie w górę, a zachowanie krajowej waluty zaczyna także jakby faworyzować scenariusze przeciwko ryzyku w krótkim terminie na giełdzie papierów wartościowych.
Wróciliśmy nad poziom 4,70 na euro złotym i wyraźnie odbijamy od wsparć okolic 4,28, 4,29, 4,30 na parze dolar do złotego. No i teraz zobaczmy, jak zmieniły się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Pierwszy wykres to jest krzywa dochodowości. Widzimy, jak po tych piątkowych danych ona się podniosła na całej długości krzywej. Rentowności amerykańskich obligacji wróciły nad poziom 3,5%. To jest negatywna informacja. Przekształca się to na zachowanie amerykańskiego dolara, które zaczyna się umacniać, ponieważ jego atrakcyjność rośnie, a przyszła stopa procentowa, jak widzimy, implikowana stopa procentowa na czerwiec to jest 5,05. Widzimy wzrost co najmniej 15 punktów bazowych od momentów sprzed tygodnia, a dla strefy euro ten wzrost wynosi niecałe 10 punktów bazowych, ponieważ tutaj maksymalnie widać na implikowanej stopie procentowej poziom 3,36 i dlatego to jest fundamentalny czynnik, który powoduje umocnienie amerykańskiego dolara. Ta fala na rzecz amerykańskich obligacji na rynku pieniężnym jest jeszcze większa, stąd też euro-dolar zaczyna spadać i cały poprzedni tydzień potwierdził, że znaczenie poziomu 1,10 jest duże, a spadek poniżej poziomu 1,08 otwiera perspektywę prospadkową. Widzimy to także na zachowaniu pary dolar do jena. Każdy powrót nad poziom 130 faworyzuje scenariusze prowzrostowe w krótkim terminie. No i oczywiście mieliśmy także do czynienia z dyskontowaniem potencjalnych zmian w stopach procentowych w Wielkiej Brytanii. No i te zmiany w poprzednim tygodniu faworyzują grę przeciwko funtowi brytyjskiemu, więc widzimy, że funt brytyjski zachowuje się gorzej niż euro zachowuje się gorzej niż amerykański dolar, więc na chwilę obecną wygląda na to, że amerykański dolar ma potencjał do wywołania mocniejszej, większej korekty na rzecz umocnienia tej waluty. Zachowanie amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara oznacza także presję na mocne spadki ceny złota i to także obserwujemy oraz wszystkich innych surowców. Za złotem idzie srebro, które ładnie odbija od dwumiesięcznej linii trendu spadkowego widoczny na wykresie. Mamy także złą wiadomość z rynku miedzi, ponieważ spadek poniżej $9,000 faworyzuje także scenariusze prospadkowe i analiza międzyrynkowa w tym wypadku moim zdaniem faworyzuje naprawdę nastawienie na spadki wszystkiego, co jest związane z ryzykiem w kolejnych dniach. I obserwujemy także spadek wyraźny poniżej $77 na cenie ropy naftowej, a to otwiera perspektywę do ataku na wsparcie w rejonie $70. No i jak widzimy, zachowanie kryptowaluty, czyli Bitcoina, tutaj ten optymizm jest cały czas dość wyraźny, ponieważ nie spadliśmy poniżej $22,000, a to moim zdaniem jest najważniejszy sprawdzian siły i zdolności popytu do wygenerowania następnych ruchów. Jako że utrzymujemy się powyżej $22,000, to scenariusze moim zdaniem prowzrostowe są jednak faworyzowane i wiążą się z większą szansą na realizację. Także dlaczego rośnie optymizm pomimo spadków na giełdzie? Warto pamiętać tą statystykę, będziemy do niej dość często wracać moim zdaniem, ale w krótkim terminie do czasu, aż rynek cały czas będzie jednak myślał, że mogą być dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, spadki indeksów giełdowych i spadki ryzyka mogą mieć miejsce. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę wszystkiego dobrego oraz wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.